bardziej głębszy. Jeszcze mnie silny będzie tutaj języka polskiego uczył. Patrz, zapasowa wycieraczka. Oczywiście, że głębszy, że bardziej głęboki. A ja zrozumiałem, o jakie boki ci chodzi. Pokochaliście nasze testy porównawcze. Niezmiernie mnie to cieszy, bo silny wcale nie był do tego przekonany, a ja od samego początku uważałem, że skoro mamy chiński samochód, to trzeba go porównać z autem, które doskonale znamy. Tym razem również zapraszam Was na porównanie. I to jakie, moi drodzy? Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Porównanie Byda Seal z Teslą Model 3. Samochody są bardzo porównywalne, jeśli weźmiemy pod uwagę wymiary. 4,80 m długości, 4,72 m długości. Rozstaw osi, tutaj 2,86, tutaj 2,90. Ale nie byłbym sobą, gdybym również nie dopasował tych samochodów pod względem napędu. Czyli mamy w obu przypadkach napęd na dwie osie. Tutaj mamy 530 koni mechanicznych, tutaj mamy 486 koni mechanicznych. I teraz ważna uwaga, Tesla dostępna jest w 3 wersjach, Byt dostępny jest w 2 wersjach napędowych. Właśnie ten mocniejszy albo słabszy 312 koni mechanicznych. Z Teslą jest nieco bardziej skomplikowane, bo mamy 3 moce, ale tak naprawdę dwie pojemności baterii. Mamy baterię podstawową, tutaj mamy long range, czyli większą baterię, 82 kWh, no i wyższa moc. Dokładnie 486 koni mechanicznych, ale jest jeszcze Tesla Performance S i w ogóle Bóg wie, jak ten samochód się nazywa, który ma ponad 620 koni mechanicznych i wtedy przyspiesza w 3,1 sekundy do setki. Nadążacie? No to Byt Seal w tej wersji przyspiesza w 3,8 sekundy do setki. W wolniejszej wersji, czyli takiej jak ten samochód, Tesla przyspiesza w 4,4 sekundy do setki. Niemniej jednak oba samochody mają napęd na 4 koła. Wyglądają podobnie. Otwórzmy bagażniki, bo to są tak naprawdę sedany. I tutaj szyba zostaje w nadwoziu i tutaj. Ale widzicie, bagażniki są zupełnie inne. BYD chwali się, że bagażnik ma 400 litrów pojemności. Mamy obszerny bagażnik, dość głęboki. Tutaj mamy schowek na przewody. Tesla, moi drodzy, ma 425 litrów pojemności. I już na pierwszy rzut oka widać, że ten bagażnik w Tesli jest zdecydowanie głębszy. Tutaj również mamy schowek, który mieści, zobaczcie ile tutaj się zmieści. To też jest bardzo głęboki schowek. Tutaj oczywiście mieszczą się wszystkie przewody do ładowania, ale tu ładnie miło wykończone, tu ładnie miło wykończone, ale chodź tu silny niżej, chodź niżej, zajrzymy tam, gdzie nikt nie zagląda. Tu jak mamy w Bydzie ładnie wykończone, 2 lampeczki i wykładzina. A tutaj w Tesli no trochę powiało lipą, powiem Wam. Ale taką lipę znajdziecie w innych samochodach również, takich bardziej znanych, bardziej szanowanych markach, by się wydawało, azjatyckich, ale także europejskich. Silny dba o mój wizerunek, dlatego robimy dubelka. Czy w przypadku obu samochodów temat bagażników już wyczerpaliśmy? Nie, bo to jest bardzo ważny temat, a oba samochody mają jeszcze bagażniki z przodu, czyli franki. W Tesli, żeby otworzyć franka, swoją drogą te klamki są beznadziejne, trzeba wejść do środka, przycisnąć przycisk na ekranie, bo wiecie, że tutaj jest wszystko na ekranie tak naprawdę, i wtedy mamy dostęp do bagażnika. I mamy do dyspozycji 65-litrowy frank. Tutaj też mieszczą się przewody, no ale tutaj tak naprawdę wejdą solidne zakupy. I tutaj, moi drodzy, nie z tyłu, tylko tutaj mamy coś, co może się przydać, jak nie zadbamy o prąd w baterii. Ładnie wszystko wykończone, maska lekka, aluminiowa, wszystko ładnie, pięknie. A jak to wygląda w przypadku BYD? Tutaj, moi drodzy, mamy nieco bardziej tradycyjne rozwiązanie, bo nie musimy klikać na ekranie. Mamy normalną dźwigienkę, którą pociągamy 2 razy. Zresztą tak samo możemy otworzyć bagażnik. I tutaj mamy bagażnik dodatkowo zamykany, który ma 53 litry. Bo on jest zdecydowanie głębszy, ale mniejszy. No i tutaj też mamy
takie całe wyposażenie. A tutaj mamy dodatkowo wyciszenie maski, coś czego w Tesli nie ma. Tutaj mamy także płyn do spryskiwacza, płyn hamulcowy i jakieś takie podstawowe rzeczy obsługowe. Zwróćcie uwagę na detale. Tesla jest zdecydowanie bardziej minimalistyczna. Mogłoby się wydawać, że bardziej opływowa, ale CX-y w obu przypadkach są bardzo podobne. Jednak Tesla z przodu nie ma żadnej kamery i to jest duża bolączka Tesli. Właśnie przez to, nie dzięki temu, ale właśnie przez to Tesla w ogóle nie ma systemu kamer 360 stopni, bo kamera z przodu jedyna jaka się znajduje, to jest tutaj za szybą, no i oczywiście te w lusterkach. Niedawno Tesla przeszła facelifting i to jest właśnie świeżynka, czyli auto po faceliftingu. Zmienił się kształt reflektorów, zmienił się kształt przedniego zderzaka. Ten zderzak w wersji performance, czyli tej najmocniejszej, jest jeszcze nieco bardziej inaczej wykrojony, ale pojawiły się tu takie ostre przetłoczenia, ale ten wzór jest bardzo minimalistyczny. Zobaczcie, tutaj nie ma nic, żadnych pianobleków, żadnych czarnych wstawek. Jedynie takie elementy, które się pojawiają, to są tutaj na błotnikach i tutaj też jest ukryta kamera. Lusterko? To jest zabawne, bo ono jest dość podobnie zamontowane jak w przypadku BYD, ale tutaj zdecydowanie inna konstrukcja. Błotnik nie nachodzi na słupek, maska kończy się tradycyjnie. Jak to wygląda w bycie? Skoro mamy dwa samochody i możemy tak sobie porównywać, to warto to zrobić, bo jak kupujecie samochód i pójdziecie do salonu jednego, za 2 dni, za 3 dni pójdziecie do salonu drugiego, to takich rzeczy, takich niuansów nie wyłapiecie. Zobaczcie, jak to jest tutaj rozwiązane. To jest zupełnie inaczej. Maska jest aż tak mocno rozciągnięta, zachodzi na błotnik i zasłania, zakrywa tutaj słupek A. A to lusterko, o którym wspominałem, bardzo podobna konstrukcja. Oczywiście trochę inaczej narysowane. Takich detali w przypadku Byda jest zdecydowanie więcej. Tutaj mamy czarny dekor. Tu mamy jakieś takie dekoracyjne elementy. Cały przód jest również inaczej narysowany. Mamy światła do jazdy dziennej, to jest ten element, który świeci. No i mamy taki splitter, nie wiem, coś w rodzaju dodatkowego elementu w przednim zderzaku. I mamy kamerę, coś czego Tesla nie ma. Jedna też jest istotna różnica, bo mimo tego, że te samochody wyglądają podobnie, to zobaczcie, gdzie się kończy tylna szyba. W przypadku Byda mamy tradycyjny dach, szklany, duży, panoramiczny dach, a tylna szyba nie jest jakoś szczególnie wysoka. W przypadku Tesli to jest zupełnie inaczej zaprojektowany samochód, bo tylna szyba kończy się tak naprawdę w połowie dachu. Dlaczego w ogóle o tym mówię? No bo zobaczcie, jak sobie tutaj wsiądę na tylną kanapę, to ta tylna szyba zaczyna mi się albo kończy się dokładnie w tym miejscu. Oczywiście to zależy od punktu siedzenia. Mamy jeden dach nad kierowcą i pasażerem i olbrzymią szybę. W Bydzie jest to rozwiązane bardziej tradycyjnie. W przypadku Tesli mamy do czynienia z drzwiami bez ramek, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Widzicie? W Bydzie mamy tradycyjne drzwi. Ramka, wielka, duża, ciężka. Klamka. Klamka w Bydzie jest również chowana, tak jak w Tesli, ale chowana w zupełnie inny sposób. Czy uda mi się ten samochód zamknąć? Proszę bardzo. Oczywiście, w momencie, kiedy auto zamkniemy, klamka chowa się tylko po to, żeby ograniczyć opory przepływu powietrza. A jak to wygląda w Tesli? Klamka się nigdzie nie chowa, znaczy ona jest zlicowana oczywiście z drzwiami, ale żeby ją otworzyć, trzeba użyć, i teraz uwaga, bo dostałem lifehacka od silnego. Naciskamy kciukiem i chwytamy za klamkę. Zrobienie tego prawą ręką wymaga wirtuozerii, a tak naprawdę dłoni pianisty. No bo to nie jest ani przyjemne, ani łatwe. No ale tak jest. Tak? I z tym trzeba się pogodzić. Przejdziemy jeszcze krótko do tyłów samochodu. Zarysowany spoiler, coś w rodzaju spoilera. Tutaj mamy modny w ostatnich czasach pasek LEDowy, który biegnie przez całą szerokość nadwozia. Tutaj tego nie mamy. Mamy napis Tesla i charakterystyczne światła. Dyfuzor, nie wiadomo czemu to służy. No i coś w roli dyfuzora również nie wiadomo po co to jest. No żeby jakoś rozbić pewnie tą olbrzymią bryłę
tyłu samochodu. Oznaczenie. W przypadku Byda mamy oczywiście oznaczenie modelu i 3.8. To jest oznaczenie wersji, czyli to jest przyspieszenie. Tutaj mamy jedynie dual motor, czyli wiemy, że to jest auto z napędem na 4 koła. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak spojrzycie tutaj, w BYD, w Bydzie, zauważycie oczywiście tylną kamerę. Ta kamera tutaj jest schowana pod klapą bagażnika, ale tutaj są tradycyjne czujniki parkowania. Tego w Tesli nie znajdziemy. Cały układ asystowania w parkowaniu w tym samochodzie opiera się na kamerach. A tutaj mamy tradycyjne czujniki i oczywiście kamery również. Czyli mamy tutaj 360 stopni widok dookoła samochodu. Wchodzimy do środka. BYD jest trochę większym autem od Tesli. Ciut, to są dosłownie centymetry. A jak z ilością miejsca? Jest tutaj mi wygodnie, mam 198 cm wzrostu, nad głową mam dużo przestrzeni po prawej, po lewej stronie. Ten fotel jest dość szeroki, dość gruby. No oczywiście dotykam go kolanami, ale miejsca mam sporo. Jedyne moje zastrzeżenie jest do miejsca na stopy. Fotel jest nisko zamontowany. Fajnie, że siedzi się nisko i ta pozycja jest wygodna, ale miejsca na stopy brakuje. I fajny detal, zwróćcie uwagę, mamy normalnie ładny dywanik, ale ten dywanik jest wypinany, bo cały ten dywanik gumowy, ta rynienka, która biegnie przez całą szerokość nadwozia, również jest wypinana. Możemy z tego zrezygnować, albo na zimę to po prostu wozić, albo nawet wyjąć to, jak mamy ubrudzone buty. Oczywiście nie ma mowy o tunelu środkowym, więc można sobie łatwo przeskakiwać. Siedzisko jest bardzo długie. To jest sztuczny materiał, wygodny, fajnie wyprofilowany. Tutaj w zasadzie nie mamy nic. W BYD mamy tylko 2 gniazda ładowania. Tu mamy schowek, tutaj mamy kratki wylotu powietrza i nie ma możliwości domówienia tutaj na przykład klimatyzacji tej 3-strefowej, bo wersje wyposażenia w Polsce są 2. Design i Excellence i one tak naprawdę różnią się detalami. A jak to wygląda w Tesli? Siedzisko jest wygodne, ale nie tak długie jak w przypadku BYD. Fotel, i to jest istotna różnica, oparcie jest bardziej ustawione pionowo. Nie ma tutaj możliwości regulacji i ustawiania tego, więc wydaje mi się, że ta pozycja siedząca tutaj jest zbliżona do innych samochodów europejskich producentów. Tam to jest bardziej leżanka. Obniżam fotel na maksa i okazuje się, że mam tak samo mało miejsca, czyli tak samo nie mam miejsca w Tesli jak w Bydzie. No i to jest właśnie duża różnica, bo w przypadku auta BYD nie mam możliwości regulacji klimatyzacją na tylne fotele, na tylną kanapę, a tutaj mam możliwość tej regulacji, zmiany nawiewu, nawet ustawiania podgrzewania tylnej kanapy. I mam jeszcze jedną rzecz ważną, oczywiście jakieś tam kwestie bluetoothowe, mam jeszcze jedną ważną rzecz. Mogę puścić sobie tu Netflixa i mogę sobie zagrać. W co chcecie? No dobra, bierzmy to. Graj. I dzieci co? I dzieci są szczęśliwe. Fotel, ogrzewanie i tak dalej. O, możemy przesunąć. O, widzicie, a ja gamoń po prostu przyciskałem się, a tutaj możemy zrobić tryb leżanki i przesunąć ten fotel maksymalnie, wtedy tutaj mogę naprawdę wygodnie jechać. No i tyle w zasadzie. Głośniej, ciszej i jakość ekranu, tryb wyświetlacza, dodać nowe urządzenie, kolejny ekran. Nie ma tutaj jakichś zbędnych ozdobników, gadżetów, jest oświetlenie ambiente, jest twardo miękki plastik, a tutaj coś w rodzaju alkantary. Chińczycy uwielbiają to. A jak otworzyć drzwi od środka? Nie ma klamki, jest ten przycisk. Jesteśmy zdani na elektrykę. A jest wyjście awaryjne? Z przodu awaryjne otwieranie drzwi jest tutaj. Tutaj mamy klamkę awaryjną tradycyjną, oprócz tej oczywiście elektrycznej. Z tyłu tego nie ma. Albo my, bo to zawsze lepiej rozłożyć odpowiedzialność, czyli ja i silny, jesteśmy gamoniami i nie wiemy jak to zrobić, więc jeśli wiecie jak otworzyć awaryjnie tylne drzwi, piszcie w komentarzach, a my na pewno przyznamy się do błędu, bo my znaleźć tego nie możemy. No i co? Jest inaczej, nie? Tesla w środku wygląda zupełnie inaczej od pozostałych samochodów, a szczególnie od Byda Seal, bo przede wszystkim przed oczyma nie mamy wskaźników, żadnego zegara, żadnego wyświetlacza, nic, ale nie mamy również
head-up displaya. To trochę lipa. Wszystko, absolutnie wszystko zostało przeniesione tutaj. Kierownica jest tradycyjna, co w przypadku Tesli też nie jest oczywiste, ale gdzie jest dźwignia zmiany, znaczy dźwignia kierunkowskazów, gdzie jest dźwignia do wycieraczek? Tego nie ma, moi drodzy, bo w Tesli to wszystko przeniesiono do kierownicy. Czyli jak włączyć ten kierunkowskaz? Przyciskiem tutaj albo przyciskiem w prawo. Wycieraczki są automatyczne, ale nie ma tutaj czujnika deszczu, tylko to wszystko jest oparte o kamerę. Dlatego działa to czasami niezbyt precyzyjnie. Ale za każdym razem możemy wywołać pracę wycieraczek właśnie przyciskiem na kierownicy. Tutaj mamy także widok kamery i nie jest to, jak już Wam wcześniej powiedziałem, widok 360, bo nie ma czegoś takiego w Tesli. Tutaj możemy wywołać komendy głosowe. Mamy uruchomienie czegoś w rodzaju tempomatu, tak? Tempomatu, no i włączenie lub sterowanie światłami. To są jedyne przyciski, które tutaj znajdziecie, oprócz oczywiście opuszczania szyb. Cała reszta, wszystkie funkcje mamy schowane w tym wielkim ekranie. Dolne menu jest w pełni konfigurowalne. Ten ekran w momencie, kiedy ruszamy samochodem, zaczyna żyć własnym życiem, bo znikają z niego niektóre funkcje, które są potrzebne na postoju, a pojawiają się inne, które przydatne są bardziej podczas jazdy. Tutaj mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym systemem, bardzo precyzyjnym, jeśli chodzi o łatwość obsługi, ale też bardzo rozbudowanym. Liczba funkcji, mnogość tych ustawień jest niesamowita. Trochę przypomina to telefon, no bo tutaj mamy ikonki dokładnie tak jak w samochodzie. Możemy wgrywać sobie aplikacje, możemy wgrywać gry, no wszystko to, co chcielibyśmy mieć w samochodzie, ale mamy też te dedykowane temu samochodowi, czyli na przykład coś, co pozwala nam oszacować zasięg tego auta albo zaplanować podróż. No bo nie muszę Wam mówić, że planer podróży tutaj jest bardzo mocno rozbudowany. Jak wpiszemy sobie miejsce docelowe, to oczywiście samochód sam widzi punkty ładowania i zaplanuje tak trasę, żeby zrobić to w optymalny sposób. Nie lubię słowa optymalny, no ale taki sposób, który pozwala jeszcze najbardziej efektywnie ładować, najszybciej ładować baterię, czyli spędzić najmniej czasu przy stacjach ładowania. Szybki dostęp do różnego rodzaju funkcji samochodów polega na tym, że najpierw musimy kliknąć w autko i teraz mamy ten szybki podgląd. Czyli tutaj mamy obsługę świateł, tutaj mamy złożenie lusterek na przykład, blokady szyb, otwarcie schowka. No tak, bo nie ma tutaj żadnego przycisku do otwarcia schowka. Ten schowek otwiera się tutaj. On jest na tyle mały, że mieści się tutaj parasolka i w zasadzie nic, a zamykany jest magnetycznie. Słyszycie ten dźwięk? Magnetyczny, bardzo przyjemny. A cały schowek jest wyłożony miękkim materiałem. Tutaj mamy również możliwość sterowania lusterkami, bo tutaj przycisków do lusterek nie znajdziemy, czyli typowe podejście, chińskie podejście do motoryzacji, no czyli schowanie wszystkiego tutaj, czyli musimy kliknąć w lusterka, musimy wybrać czy lewe, czy prawe, wybieramy lewe, no i wtedy ta manetka na kierownicy, te przyciski służą nam do ustawiania lusterek. Najistotniejsza w przypadku samochodów elektrycznych jest energia, czyli zużycie energii na 100 km. Tesla podaje wskaźnik w watogodzinach i to jest 128, czyli 12,8 kWh na 100 km. W Bydzie mamy średnie zużycie na poziomie 21 kWh na 100 km. Marka nazywa się Build Your Dream i skrót od tej nazwy to jest właśnie BYD. Ale BYD nie lubi, jak jest nazywany bydem, tylko lubi, jak się mówi BYD. No ale w języku polskim przyznacie, że za każdym razem mówienie w BYD albo jadę BYD to jest dość uciążliwe, więc mówmy po polsku, bo jak mawiał klasyk, myślimy po polsku, czyli w Bydzie jest bardziej tradycyjnie. To wnętrze, a przecież to brzmi bardzo dziwnie, mówiąc o chińskim, nowoczesnym samochodzie elektrycznym, że on jest tradycyjny. No ale tak już się porobiło. Deska rozdzielcza jest zdecydowanie bardziej przerysowana, jest zupełnie inaczej, nie tak minimalistycznie zaprojektowana. Tutaj mamy tradycyjne materiały. Tradycyjnie ta deska jest uniesiona, mamy kratki wylotów powietrza, mamy centralny ekran, to akurat jest bardzo podobne w przypadku Tesli i Byda. Przed oczyma mamy drugi wyświetlacz, duży, całkiem sporych rozmiarów wyświetlacz. Po lewej stronie szyby, ale też lusterka. Wspominałem o tym i w Tesli jest tak, że trzeba tutaj przeklikiwać się. Tutaj mamy tradycyjnie
tradycyjne przyciski do składania i regulowania lusterek, a kierownicę regulujemy tradycyjnie, zwalniając dźwignię i mamy regulację góra, dół, przód i tył. Na środku kierownicy mamy coś, co może irytować, czyli to jest takie kółko z logotypem i to służy za lusterko. Jak nie patrzymy na drogę, tylko patrzymy tu, jacy to jesteśmy piękni, możemy się zapatrzeć na to. Po lewej stronie mamy oczywiście aktywny tempomat, po prawej stronie mamy zarządzanie czy sterowanie systemem audio. I w zasadzie przycisków tyle, a to Wam już pokazywałem, nie? Jeśli Wam tego nie pokazywałem, to spójrzcie i zajrzyjcie, obejrzyjcie test tego samochodu. Tam takich informacji znajdziecie więcej. Mamy system kamer 360 stopni. Ekran wtedy jest podzielony na dwie części. Na tej jednej większej mamy widok z wszystkich kamer, które są zamontowane dookoła samochodu. To są dobrej jakości kamery, wyświetlacz jest też dobrej jakości, ale nie wiedzieć czemu, o ile z przodu jest fajny widok, z tyłu fajny, to ten z boku, zobaczcie, on jest przekoszony. Nie mam go w poziomie, mam go bardziej w pionie. Widzę koło, może to o to chodzi, żeby widzieć koło. Nie wiem, ale wydaje się, że to mogłoby być zupełnie inaczej ustawione. Także mamy widok z tylnej kamery wąskiej i widok z kamery cały, taki zdecydowanie szerszy. My mamy też widok po obu stronach kamer i mamy widok 3D i wtedy mamy takie wrażenie, że widzimy cały samochód nasz jakby z lotu ptaka, coś, czego Tesla w ogóle nie ma. Czy to jest przydatne? No to jest przydatne, chociaż trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja teraz zrobię coś, czego z silnym nie konsultowałem. Podjadę do samochodu, tak, wiem, mam pasy niezapięte, ale jestem na parkingu i jadę bardzo wolno i tylko w celach takich, żeby Wam pokazać, że jak zbliżam się do samochodu z przodu, ale wyłączę sobie widok 360, pojawiają się centymetry od przeszkody. Tylko dlaczego to znika od razu? O, tu mamy 40 cm od samochodu, który jest tam zaparkowany. I oczywiście nie wierzcie na słowo, że to jest faktyczne 40 cm. Nie, bo tu jest pewne przekłamanie, ale daje to pojęcie, jak daleko jesteśmy od przeszkody i od samochodu, ściany czy jakiegoś słupka. Jest to fajne, nie mówię, że to jest jakaś nowość, bo spotkałem się z tym na przykład w samochodach marki Renault. Wielu producentów coś takiego ma, ale jest to wymysł bardziej azjatycki niż europejski. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mam całe odwzorowanie sytuacji drogowej przede mną na ekranie. Widzę samochody, które są ustawione nawet poprzecznie. Widzę sygnalizatory świateł, widzę pieszych, widzę, uwaga, rowerzystów. Mam tutaj ikonki dwóch rowerzystów i to wszystko się zgadza. Mam odwzorowanie także pasów drogowych, pieszych, którzy są na przystankach. Wiaty przystankowej nie ma, ale piesi są. O, dostałem sygnał, słyszeliście to drobne, takie ciche piknięcie? To jest sygnalizacja, że zmieniły się światła na zielone. Kia coś takiego ma i w momencie, kiedy samochód przed autem ruszy, to sygnalizuje takim dzwoneczkiem, że auto ruszyło. Tutaj nawet sygnalizowana jest zmiana światła. Pierwsze wrażenie podczas tych jazd, które odniosłem, jazd porównawczych, oczywiście jest takie, że Tesla jest bardziej komfortowa. Tak, to zawieszenie jest bardziej sprężyste, ale mam wrażenie, że duże znaczenie też mają koła i duże znaczenie ma ciśnienie powietrza w kołach. Niemniej jednak jazda tym samochodem jest bardziej komfortowa, bardziej aksamitna, nie czuję delikatnych nierówności na drodze. 100 na godzinę, tyle tutaj wolno jechać. Jest, mam wrażenie, zdecydowanie ciszej niż w Bydzie, zdecydowanie mniej czuję wszystkiego na kierownicy. Oczywiście wspomagania są elektryczne, więc to jest bardzo podobne rozwiązanie, ale jednak tam czuję takie wibracje delikatne na układzie kierowniczym, na samej kierownicy. A co z tym autopilotem Tesli? Ma on tak naprawdę 3 poziomy. Podstawowy, czyli taki, jaki jest w tym aucie i to w standardzie. Zawiera aktywny tempomat, kontrolę toru jazdy, system rozpoznawania znaków z dostosowaniem prędkości, czyli po wykryciu ograniczenia auto samo zwolni, i rozpoznawanie świateł na skrzyżowaniu. To właśnie ten piszczyk, o którym wcześniej Wam mówiłem. Rozszerzony autopilot kosztuje dodatkowe 19 500 i różni się praktycznie tylko możliwością zmiany pasa po włączeniu tylko kierunkowskazu, bez trzymania rąk na kierownicy i bez kręcenia kierownicą. Działa tylko na autostradzie lub ekspresówce.
Rozszerzony autopilot wyposażony jest także w nawigację na autopilocie, czyli jak wpiszemy cel w nawigacji, auto wybierze samozjazd. Dodatkowo jest też asystent parkowania, a tajemnicza funkcja Summon, która umożliwia wyjazd auta z miejsca postojowego bez kierowcy w środku, będzie dostępna później, kiedyś, jak mówi Tesla, w przyszłej aktualizacji. Co ważne, rozszerzonego autopilota nie trzeba kupować od razu z autem. Można dokupić go później i po prostu zainstalować. Trzeci, najwyższy poziom autopilota to Full Self-Driving. Kosztuje dodatkowe 39 000 złotych. Gwarantuje pełną autonomię, ale nie w Europie, gdzie nie jest prawnie dopuszczony do użytku. Mam ustawiony tempomat na 120 km na godzinę. Mam zresetowany wskaźnik zużycia energii średniej, czas przejazdu i dystans. Będę sobie spokojnie jechał przez 10, 20, 30 km i przekonamy się, jakie jest faktyczne zużycie na tym krótkim, ale jednak dystansie. I to jest moje zużycie, tak naprawdę zużycie tempomatu. No dobrze, pokonaliśmy, moi drodzy, 15 km w czasie 10 minut, więc całkiem niezłe tempo, 120 na tempomacie. Średnie zużycie 13,3. Niezły wynik. Muszę powiedzieć, że niezły wynik. No właśnie, przecież jeszcze w ogóle nie wspomniałem o cenach. Zatem, czy Tesla jest samochodem, który kupujemy, bo go pożądamy, czy kupujemy, bo on ma dobrą cenę? No niestety w przypadku Tesli jest tak, że trzeba sprawdzać cenniki, bo Elon Musk jest nieobliczalny i te ceny zmieniają się z dnia na dzień. Dzisiaj najtańsza Tesla Model 3 w wersji z małą baterią 58, w wersji tylnonapędowej kosztuje 201 000 złotych. W podstawie. Wersja long range, czyli z większą baterią, no bo z większym zasięgiem, ponad 620 km, to już jest wydatek 224 000 złotych. Tam mamy napęd na 4 koła. A top of the top, czyli ta wersja S Performance, najmocniejsza, ponad 620 koni, to już jest wydatek 250 000 złotych. A jak się ma to do cen samochodu BYD Seal? No i proszę, przesiada się człowiek do takiego samochodu, od razu ma dźwigienkę kierunkowskazu, której używa. Gdyby jeszcze tutaj śmierdziało benzyną, olejem, to w ogóle czułoby się tutaj jak normalnie w domu, czułby się człowiek bardziej swojsko. Ale bez żartów, moi drodzy, bez żartów, bo w przypadku Byda Seal sytuacja jest cennikowo trochę prostsza, bo mamy tylko dwie wersje, Design i Excellence. Ta Design jest słabsza, napędzana tylko na jedną oś i ona kosztuje 215 000 złotych. Ta mocniejsza, która przyspiesza w 3,8 sekundy do setki, ma napęd na 4 koła i kosztuje, uwaga, 235 000 złotych. Samochód waży 2 tony 200 kg. Praktycznie 2,190. Taka jest masa własna tego auta. Tesla jest o prawie 200 kg lżejsza, o ponad 200 kg, waży 1900 kg, więc to jest kosmiczna różnica, biorąc pod uwagę, że baterie mają podobną pojemność. A jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, w tym samochodzie wygodniej mi się siedzi, w tym samochodzie czuję się bardziej jak w tradycyjnym samochodzie. Tesla za sprawą ułożenia deski rozdzielczej, za sprawą znikomej ilości przycisków wydaje się bardziej nowoczesna. Widoczność w lusterkach tutaj jest lepsza niż w Tesli, lusterka mają inny kształt. W lusterku wstecznym, w tylnej szybie mam lepszą widoczność, bo ta półka nie jest tak zadarta do góry jak w Tesli. Hałas to jest absolutnie porównywalny poziom, ale uwaga jedna jest taka, że w Tesli mamy drzwi bez ramek. Tutaj mamy ramki, więc można wysnuć wniosek, że Tesla jest lepiej wyciszona. Oczywiście tutaj też mamy akustyczne szyby, czyli klejone ze specjalnymi membranami. No powiem Wam szczerze, że miałbym spory dylemat, jeśli chodzi o wybór między Bydem, Sealem, a między Teslą. Ewidentnie Tesla jest bardziej nowoczesna, sprawia takie wrażenie. No dobra, pokonałem dystans założony przez siebie, 15 km i uwaga, fascynowaliśmy się tym, Silny fascynował się, ja się fascynowałem tym, że Tesla zużyła 13,3 kWh na 100 km przy tempomacie, przy prędkości 120 na godzinę. Jaki jest wynik Byda? I tutaj uwaga, zaskoczenie, 12,9.
No teraz skoczyło do 13,2. Więc mogę powiedzieć, że przy jeździe z taką prędkością, przy tempomacie, to są porównywalne wyniki. Ale uwaga, biorąc pod uwagę cały dystans, czy dłuższy dystans użytkowania takiego samochodu, to w Tesli to było właśnie w okolicach 13. Tutaj, biorąc pod uwagę konsumpcję z całego przebiegu, jaki ten samochód już pokonał, czyli z 15 306 km, średnie zużycie, skumulowane średnie zużycie energii elektrycznej to jest, uwaga, 21,8 kWh. Jadę w trybie normal. Mógłbym pojechać w trybie eco, nie chciałem tego specjalnie robić, ale też nie jechałem w trybie sport. Reasumując, Tesla zdaje się być bardziej nowocześniejsza. Pewnie dzięki tym fikuśnym kierunkowskazom i bardziej technokratycznemu projektowi deski, no i dzięki temu, że nie ma klasycznych zegarów ani wyświetlacza przed kierowcą. Dla wielu może być to jednak minus. Obiektywnie trójka ma też mniejszą baterię, no i mniejszy apetyt na energię, bo około 14 kWh na setkę, ale tylko przy standardowych 18. Pewnie dzięki temu, że jest znacznie lżejsza od Sila. I choć jest krótsza, ma, co zaskakujące, większy o 229 litrów bagażnik, znaczy bagażniki, bo i ten przedni i tylny. W jeździe z kolei Tesla jest bardziej precyzyjna, przyjemniejsza i daje lepsze czucie. I to pewnie zasługa tej mniejszej o prawie 360 kg masie. BYD jest sporo cięższy, a przy tym ciut większy. Układ kierowniczy też zdaje się tutaj mniej bezpośredni, a auto bardziej ociężałe, choć tryb sport nieco go wyostrza. W prowadzeniu byt jest bardziej komfortowy, a podczas przyspieszania bardziej leniwy. Masa, pamiętacie? Nie ma takiego kopnięcia w plecy, choć nominalnie to 3,8 do setki kontra 4,4 w Tesli. Ale BYD robi to jednak jakoś bardziej ospale. Co gorsze, byt mocno absorbuje różnego rodzaju elektronicznymi pikaczami ADAS. Ma także większy apetyt na energię, ponad 21 kWh z całego przebiegu. To przekłada się na zasięg. Według producentów różnica jednak to zaledwie 29 km w jeździe miejskiej. W rzeczywistości wszystko zależy od tego, jak będziecie jeździli i jak ciężką macie prawą nogę. Jedno jest pewne, ładowanie Tesli może być szybsze, bo auto można ładować prądem o mocy 250 kW. Byt tylko 150, ale to znowu krzywa ładowania jest różna. Krótko mówiąc, pod względem prowadzenia Tesla jest bardziej precyzyjna, a byt bardziej komfortowy. Materiały w obu autach są podobnej jakości, a wyposażenie? Fajnie, że Tesla ma tak rozbudowany system infotainmentu i statystyk, tylko czy na co dzień bym z tego korzystał? Nie wiem. Aktywny tempomat jest, a historie o autopilocie to w Europie kwestia przyszłości.